Cześć, witam Was wszystkich na plaży w Gdyni, a to, co trzymam w ręce, to jest medal za udział w Igrzyskach Olimpijskich w gimnastyce artystycznej. I nie kupiłam go na Allegro, dostałam go na chwilę do podtrzymania, do nagrania tego intro, ponieważ za chwilę zaczynamy wywiad z Anną Kwitniewską, wielokrotną mistrzynią Polski w gimnastyce artystycznej, a przede wszystkim olimpijką również w gimnastyce artystycznej z 96 roku w Atlancie. Aktualnie Anna poza dalszą działalnością w gimnastyce artystycznej prowadzi grupę Cheerleaders Galaxy Team. Bardzo dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie na naszą rozmowę i na mój kanał na YouTubie. Będziemy dzisiaj rozmawiać o Twoich sukcesach w gimnastyce artystycznej, a także Twoich licznych osiągnięciach w innych dyscyplinach sportowych i też o ostatniej Twojej działalności nowej, czyli o drużynie Cheerleaders. Przygotowując się do tej rozmowy, zrobiłam duży research w internecie i dowiedziałam się, że pierwszy raz na zajęcia gimnastyki artystycznej poszłaś w wieku 5 lat. Powiedz mi, co Cię skłoniło, albo Twoich rodziców, jak to się wszystko zaczęło, że po pierwsze poszłaś na pierwszy trening gimnastyki artystycznej i to, że właśnie to była gimnastyka artystyczna. Gimnastyka artystyczna, w ogóle sporty gimnastyczne to jest bardzo wczesna dyscyplina sportu i tutaj tak naprawdę dzieci nie podejmują takich decyzji, no to są za małe. Rodzice mnie zaprowadzili do Pałacu Młodzieży, do klubu gimnastycznego, gdyż jako dziecko byłam nadmiernie rozciągnięta, gibka, ruchliwa, więc stwierdzono, że coś jednak z tym trzeba zrobić. Myślę, że każdy rodzic, który ma takie ruchliwe dziecko i widzi predyspozycje kiedyś, tak i teraz, zaprowadza właśnie dzieci małe na gimnastykę, balet, rytmikę. No w moim przypadku była to gimnastyka artystyczna. Trafiłam do najlepszego klubu w Polsce. No i tam rozpoczęłam swoją przygodę z gimnastyką. No i to była taka miłość od pierwszego, że tak powiem, wejścia na trening, czy były momenty buntu i że już więcej nie chcę, mamo, zabierz mnie? Miłość chyba od pierwszego wejrzenia, taka prawdziwa. Bunty były. A to chyba w każdym sporcie jest i w każdym sporcie wyczynowym i takim nawet rekreacyjnym. Rezygnowałam parę razy, więc były kwiaty, podziękowania. W zamian otrzymywałam rower, rolki. No tam ale to od klubu czy od rodziców? Nie, od rodziców. Taka taktyka. Tak, była plastyka w tym samym budynku, w którym były treningi gimnastyki. Więc po tygodniu, chyba czy nawet 5 dniach plastyki, wracałam do domu i że jednak ja tam na dół jednak wolę zejść na tą salę gimnastyczną. Padła kiedyś propozycja od mojej mamy, że może szkoła baletowa. No to był płacz, lament, że nigdy w życiu ja nie będę. Uratowali mnie brat i tata, że nie będą siedzieli w operze czytając gazetę i oglądać szuwary, jak tańczę jako szuwar. Więc to uratowało mnie jakby przed szkołą baletową. No bo ja zawsze powtarzałam, że ja chcę zdobywać medale i ja chcę rywalizacji sportowej. No i tak zostałam 17 lat w sporcie. No z niemałymi wynikami. Opowiedz przy okazji. Dobra, opowiedz o pierwszych wynikach, bo do tych największych za chwilę dojdziemy, ale takie pierwsze wyniki, że rzeczywiście poczułaś, że to jest to. Gimnastyka, każda, nie tylko artystyczna, sportowa, kobiet, mężczyzn, akrobatyka, gimnastyka artystyczna. Tutaj sukces przychodzi bardzo późno. To nie są sporty, w których po roku, 2 trenowania już się jest mistrzem Polski, się jedzie na zawody. Zanim to dziecko małe dojdzie do jakiegoś etapu startów, naprawdę mija bardzo dużo czasu. Więc bardzo dużo dzieci się zniechęca. Ten sport jest bardzo wymagający. Są bardzo trudne dyscypliny fizycznie, psychicznie. Więc ja tak naprawdę do 14 roku życia czekałam na ten sukces, taki na arenie jakby już w Polsce. Ja jakby od zawsze byłam w kadrze Polski jako juniorka młodsza. Widziano gdzieś tam we mnie potencjał, ale tak naprawdę ten sukces przyszedł bardzo, bardzo późno, tak? Ja byłam chyba w 7. klasie szkoły podstawowej, czyli od 5 roku życia no to 8 lat trzeba było jednak poczekać na to. Wtedy zostałam pierwsza mistrzynią Polski juniorek i pojechałam na Mistrzostwa Europy juniorek. Już za rok byłam w seniorkach, więc tak szybko to tak nie nastąpiło. A który, no bo
startowałaś w Mistrzostwach Polski w wieloboju. Tak. Tak, wieloboju. Tak, w wieloboju. W gimnastyce jest tak, że się startuje w artystycznej zawsze w wieloboju. Następnego dnia najlepszy 8 zawodniczek dostaje się do finału w poszczególnych przyborach. No właśnie, chciałam się zapytać, który przybór najlepiej, jakby że tak powiem, siedział Ci w ręce, z którym Cię najlepiej trenowało, a który był Twoją zmorą? Czy w ogóle wszystkie były na równi? Nie, to tak nie jest, że wszystkie są na równi. O nie. Zmorą. Zmorą była wstążka. Od zawsze. Dlatego, że ja byłam bardzo mała, jako zawodniczka. Później dopiero urosłam. A wcześniej przechodziłam jakby z klasy sportowej do klasy sportowej. Zawsze byłam najmłodszą zawodniczką. A ta wstążka miała 6 metrów i ona była straszną męczarnią dla mnie. I tego przyboru naprawdę dopiero może już jako seniorka kończąca, tak już na końcu kariery, to jakby doceniałam i lubiłam ten przybór, ale tak to nie. A najbardziej lubiłam obręcz i piłkę. To były takie moje koniki. Dobrze, teraz powiedz mi, moja droga, jak wygląda życie zawodnika, który jest w kadrze narodowej? Ciężko. Każdy wyczynowy sportowiec i każdy zawodnik, który już doszedł do etapu mistrzowskiego, czyli Mistrzostwa Polski ma już za sobą, jest kadra narodowa, kadra olimpijska, w której ja byłam przez parę lat. I całe życie zawodnika jest podporządkowane już w tym momencie startom, treningom i temu życiu sportowemu. Ja przed Igrzyskami Olimpijskimi mieszkałam pół roku w Cetniewie. Nie chodziłam do szkoły. Miałam indywidualny tok nauczania. Nauczyciele do mnie przyjeżdżali do Cetniewa. Co tydzień, co 2 tygodnie są starty, zgrupowania. No wtedy było stacjonarne zgrupowanie, ale teraz dziewczyny wyjeżdżają na obozy. Przyjeżdżają choreografowie z Ukrainy, z Rosji, z Bułgarii, żeby nas trenować. Oczywiście mamy swojego głównego trenera, który jest trenerem w Polsce, w klubie. Ja miałam to szczęście, że miałam trenera kadry, który był moim trenerem. No, super. I chyba najwięcej zawdzięczam swojej trenerce pani Marii Mrozińskiej, bo przez ten cały najcięższy okres była nie tylko trenerem, ale też była mamą taką. Bo mówię, więcej z nią spędzałam czasu niż w domu. I czwartek wyjazd na zawody, piątek, sobota, niedziela, powrót, szkoła lub nie szkoła, codzienne treningi, znowu czwartek, piątek wyjazd na zawody. Wcześniej się nie latało tak samolotami jak teraz, były troszeczkę inne czasy, więc czasami do Włoch czy do Francji się jechało 2 dni busikiem, więc zawodniczki zgniecione, rozprostowanie kości, trening, zawody, powrót do domu. I tak naprawdę to całe życie rodzinne, czyli rodziców i rodzeństwa, jest podporządkowane tej jednej trenującej osobie. Święta, nie święta, święta wielkanocne, trzeba jechać na zawody. Jedzie się na zawody. Drugi dzień świąt Bożego Narodzenia pakujemy się, jedziemy na obóz w góry biegać. I tak w każdym sporcie wyczynowym, w każdej dyscyplinie jest tak samo, więc tutaj nie ma ulgi, nie ma taryfy ulgowej dla nikogo. Czy to jest młody zawodnik, czy dorosły, ponieważ gimnastyka artystyczna to jest dyscyplina, w której się w wieku 16 lat przychodzi już do seniorek, ponieważ my szybko kończymy karierę. W innych dyscyplinach to są kadeci, juniorzy, młodszy, tak? Więc tutaj nie ma taryfy ulgowej, czy jestem dzieckiem, czy jestem dorosłą zawodniczką. Wszyscy trenujemy tak samo, ciężko. Okej, to jak już byłaś w kadrze, bo rozumiem, że jako dziecko, czy jak zaczynałaś, to zupełnie inne były przyczyny tego buntu, że nie chciałaś. Tak. To jak już byłaś w kadrze, już wiedziałaś, że już jesteś jedną z lepszych, jak nie najlepszą. Jak wiedziałaś, że zaraz będziesz startować na arenie międzynarodowej, to co było takim elementem, takim bodźcem, który sprawiało, że miałaś momenty zwątpienia, a co było takim, że cię to jeszcze bardziej nakręcało do treningów? Na pewno nakręca sukces, czyli dostanie się do kadry narodowej. Pierwszy wyjazd na Mistrzostwa Świata, kiedy cała kadra trenerska stawia akurat ja byłam najmłodszą zawodniczką, która pojechała na Mistrzostwa Świata, która stawia na jedną kartę, że może z niej coś będzie. To jest motywujące. Oczywiście porażki, które się zdarzają w każdym sporcie i są takie, że a może się nie nadaje, a może trzeba przestać, a po co się tyle trenuje, jak mi tak nie wychodzi.
Ale myślę, że tutaj dużą rolę odgrywają trenerzy i to, co się dzieje już na zawodach tych takich najważniejszych. Ja nie mówię o zawodach już rangi na arenie polskiej, tylko na tej międzynarodowej, że start wśród najlepszych zawodniczek na świecie to jest tak ogromny prestiż i to jest takie zwieńczenie tego poświęcenia tych żmudnych godzin treningu, które trzeba poświęcić, bo gimnastyczki nie trenują po godzinie dziennie, tylko po 5-6 godzin każdego dnia. A potem jeszcze nauka. Tak. I trzeba to wszystko pogodzić. Więc to jest taki ten start jak już się jedzie na te wszystkie zawody Grand Prix, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, no a tam już jak jest sukces, no to już wiadomo, że tym bardziej się dostaje takiego powera i się trenuje. No ale przy zmęczeniu, no to chyba u każdego są chwile zwątpienia, depresji. Ale to są takie, w moim przypadku były to chwilowe rzeczy. To porozmawiajmy teraz o Twoim największym sukcesie, czyli o wyjeździe na Igrzyska Olimpijskie do Atlanty w 1996 roku. Jakbyś mogła powiedzieć, po pierwsze emocje, jak się dowiedziałaś, że jedziesz, i dwa, jaki jest tryb wyboru? W gimnastyce artystycznej jedyną kwalifikacją w czasach, w których ja startowałam na Igrzyska Olimpijskie były Mistrzostwa Świata w roku poprzedzającym Igrzyska. Najlepsze 40 zawodniczek jakby otrzymywało nominację na taki bilet, tak, na Igrzyska. W tym też były różne procedury, że mogły tylko po 2 zawodniczki z państwa, czyli jakby najlepsza 40 miała prawo uczestnictwa w Igrzyskach Olimpijskich. W tym ostatnie 4 miejsca były zostawione chyba dla mistrzyń kontynentu. Ja tego dokładnie nie pamiętam, jak to z tymi procedurami było. W każdym razie to nie było, że ktoś nas wybiera, tylko my musimy sobie to miejsce wywalczyć. Więc przygotowywałyśmy się tak naprawdę do 3 lata, do jednych mistrzostw świata i na tych jednych zawodach się walczyło o igrzyska następnego roku. Więc przy takiej dyscyplinie, gdzie liczy się perfekcja, czasami zły dzień i ułamek sekundy mogły tak naprawdę zaprzepaścić 3 lata ciężkiej pracy i ktoś już wypadał, tak? Nie jechał. No, nawet nie jestem sobie w stanie, powiem Ci szczerze, wyobrazić sobie tej presji. Jest to ogromna presja, ogromna. Ja przyznam się szczerze, że ja jechałam do Wiednia, bo to u mnie, w moim przypadku były to Mistrzostwa Świata w Wiedniu, jako 16-latka. Czyli ja tak naprawdę dopiero byłam 2 lata w seniorkach i tak myślę, że ja tak bardziej na luzie, bo nie spodziewałam się tego, że ja mogę po 2 latach startowania dopiero w seniorach mogę powalczyć o coś takiego. No ale udało się. Znalazłam się tej 40 najlepszych zawodniczek. Takie było chyba takie z mojej strony, tak jak sobie przypominam, niedowierzanie, że w ogóle ja, ale dlaczego ja? Tak wśród najlepszych? Bo, mamy taką mentalność niestety polską, że nawet jeżeli jesteśmy bardzo wysoko u szczytu, to zawsze myślimy, że a co my tam robimy? No i tak właśnie było ze mną. I tak samo jak dojechałam już na Igrzyska Olimpijskie, nie zapomnę, jak zadzwoniłam pierwszy raz do rodziców i taka oszołomiona, Stany Zjednoczone, zmiana czasu, ja zaledwie lat 17 i tłumaczę: mamo, a to są najlepsi zawodnicy na świecie. I mama mówi: a ty jesteś kim? No ja to ja. No to są ogromne emocje, ogromne przeżycie same igrzyska, przygotowania. Zawodnicy mają czasami nie rok nawet, tak? Mniej, bo u nas są Mistrzostwa Świata październik, a już lipiec, sierpień są Igrzyska Olimpijskie. Więc to nie jest tak dużo czasu, żeby trzeba pozmieniać choreografię w przypadku gimnastyki artystycznej. Ja tak miałam, że byli sprowadzani trenerzy z Ukrainy i wraz z moją trenerką wszyscy starali się, cały budowany sztab, ta ekipa, która będzie przygotowała... No jakie specjalności wchodzą ten sztab? Trener, choreograf? Trener, choreograf, trener, który będzie dbał, fizjoterapeuta, który o to takie przygotowanie od strony wypoczynku, masaży, regeneracja, dietetycy, szkoła, do której ja chodziłam, bo trzeba było podjąć nagle decyzję, czy ja nadal będę chodziła do szkoły, czy na przykład robimy przerwę i wracam we wrześniu następnego roku jakby do tej samej klasy, na co ja się bardzo zbuntowałam, że nie pozwolę sobie na coś takiego. No to trzeba było załatwiać indywidualne nauczanie. No to takie nie jest proste przygotować się. Znaczy do tej samej, że jakbyś powtarzała rok. Tak.
No więc ja No jako tak. ambitna osoba wiedziałam, że ja sobie dam radę. Było ciężko, ale gdyby nie szkoła sportowa i ci nauczyciele, którzy mi pomagali w tym i dyrekcja szkoły, to by się na pewno nie udało. Bo to naprawdę to nie tylko, że chce zawodnik, bo zawodnik wiadomo, że jest osobą waleczną i zawsze będzie chciał, ale to muszą jeszcze chcieć wszyscy, którzy są nad zawodnikiem. No ale ja na szczęście miałam tą taki przywilej, że miałam tych ludzi wokół siebie i skończyłam szkołę i pojechałam na igrzyska i wszystko jakby się tak poukładało po mojej myśli. Dobrze, no to jeszcze sam start w Atlancie, bo to jest, wiesz, to jest coś takiego, na co my przy leadingu będziemy czekać bardzo długo jeszcze, podejrzewam, na pewno kilka lat, więc jesteś jedyną osobą, którą znam, która miała ten zaszczyt, żeby wystąpić na Igrzyskach Olimpijskich. Start... Jakby, czy to już wtedy czujesz, że to już jest po prostu walka o najwyższą stawkę, jaka może być, czy po prostu już samo bycie tam jest wystarczającą nagrodą i wykonam choreografię najlepiej jak potrafię, ale co ma być, to będzie. Ja z takiego punktu założenia wychodziłam, ale wiem, że zawodnicy, którzy walczą o medale, czyli o trójeczkę pierwszą, na nich jest ogromna presja. W gimnastyce artystycznej, no niestety nie ma możliwości się wbić w pierwszą ósemkę, tak naprawdę. Bo to są zawodniczki z byłego Związku Radzieckiego. No to jest niemożliwe, nie oszukujmy się. Sam start, ja chyba nigdy takiego stresu nie miałam w życiu. Startując wielokrotnie na Mistrzostwach Świata, Europy, gdzie te hale, te areny są ogromne i one są zawsze wypełnione po brzegi, to tam jakby człowiek się czuje w takim obłędzie, w takim amoku. Wszystko jest nowe, nadmiar takiego w tych wiosce olimpijskiej. Pierwszy raz się spotkałam z taką ochroną. Ja miałam 17 lat, czyli byłam taką tak naprawdę dziewczynką, gdzie na linie papilarne się wchodziło, każdy każdego sprawdzał, zdjęcia, akredytacje, jakich nigdy wcześniej nie widziałam. Ci znani sportowcy, te stołówki takie przeogromne, gdzie można spotkać wszystkich mistrzów świata, Europy i Igrzysk Olimpijskich, którzy są na wyciągnięcie ręki. Ekipa polska, czyli też zawodnicy, których się wcześniej widziało w telewizji, nagle każdemu rękę podaje, mówi cześć, to tam, kiedy macie zawody, to przyjedziemy, pokibicujemy. Ja życzę każdemu sportowcowi, żeby mógł się znaleźć tam choć na chwilę. To jest spełnienie chyba każdego sportowca marzeń. Mi się wydaje, że większego sukcesu nie ma. No i tak jak się mówi, olimpijczykiem się jest całe życie. No tego ci nikt nie odbierze. Nie, tego nie. Dobra, to przechodząc już z gimnastyki artystycznej płynnie do kulturystyki. Tak, miałaś też taki epizod w swoim życiu i opowiedz trochę o tym, jak to się wydarzyło, że z gimnastyki artystycznej... Gdzie ty to wynalazłaś? Słuchaj, jest internet, tam nic nie ginie. Byłaś zawodniczką? Sama się przygotowywałaś? Tak. Okej. I skąd pomysł w ogóle na kulturystykę? No, to jest, wiesz, dwa światy, tak? Nie wiem. Pomiędzy gimnastyką artystyczną po zakończeniu kariery, a kulturystyką, sama się z tego śmieję. Stawimy tu zdjęcia. Nie, błagam. Pracowałam w teatrze akrobatycznym, byłam w Mam Talent i wszystkie takie rzeczy związane z tą duszą artystyczną spełniałam. I nagle mi się tak zamarzyło, żeby zdobyć znowu medal. Czyli gdzieś tam w środku, w każdym sportowcu jest coś takiego, że on będzie całe życie gdzieś tam na różnych dziedzinach, płaszczyznach, jednak ta rywalizacja zostaje bardzo mocno w środku. Ja nikomu nie powiedziałam o tym. W Sopocie przygotowywałam się na siłowni z Heniem Kryszkiewiczem. On prowadził w ogóle kulturystykę tam, do dzisiaj prowadzi zresztą. Tam jakby do niego podeszłam, że mogłabym być w klubie, że ja tutaj sobie przygotuję się i tak sobie w pół roku
nic nikomu nie mówiąc, tylko moje dzieci w domu podejrzewały, że coś się dzieje nie tak, bo mama nie je w ogóle tam wszystkiego, tylko jakieś odżywki są, a po co te odżywki, że mama na imprezy rodzinne z pudełkiem, z własnym jedzeniem jeździ, ale że ja w ogóle przecież nic tak sobie ten... I pojechałam na zawody Mistrzostwa Polski w kulturystyce, tylko że ja startowałam w fitnessie i zdobyłam srebrny medal na pierwszych Mistrzostwach Polski. I wysłałam zdjęcie pucharu, medalu i dyplomu moim rodzicom. A mój tata tylko się zapytał, zadzwonił do mnie i mówi, ale z którą z tych swoich drużyn to zdobyłaś? A ja mówię, że to nie, że to ja. No i wszyscy w ogóle po prostu, znaczy nikt mi nie wierzył. Ja ubierałam bluzy, żeby nie było widać, że jestem taka wyrzeźbiona i taka napakowana. No więc jak zdobyłam sobie ten medal, to udowodniłam sama sobie, że po 20 latach od skończenia kariery, nie po 20, po 16. Nadal mogę zdobywać medale i mogę stanąć na podium Mistrzostw Polski. A jaka to dyscyplina, to już nie ważne. Okej. Dobra, to powróćmy jeszcze do Mam Talent. Ja pamiętam, że oglądałam ten występ, zanim Cię jeszcze poznałam i bardzo mi się podobało to pływanie na kołach, pływanie. Taki był efekt, tak? Bardzo, bardzo płynnego ruchu, uszy elfa. Nie no, znaczy cała kompozycja super. Jak Ty to wspominasz? I w ogóle skąd pomysł, żeby pójść do Mam Talent? Bo też jakby to nie była pierwsza edycja Mam Talent, więc też chodzą różne słuchy o tym programie, tak? Więc pytanie skąd pomysł? Program ma swoje kulisy, o których się nie mówi. Ja wspominam bardzo fajnie tą przygodę. Pracowałam wtedy w Mira Art, w akrobatycznym teatrze tańca, gdzie to były 13 najlepszych dla mnie lat, jeżeli chodzi o scenę, o artyzm, o współpracę z ludźmi, jak poznałam teatr od kulis, jak się robi spektakle, przedstawienia, showy. To były naprawdę najfajniejsze moje lata, które spędziłam z ludźmi, którzy tak samo czują, tak samo myślą, kochają taniec. Gdzieś ta gimnastyka się przeniosła, czyli nie zakończyłam kariery i koniec, kropka, już więcej z tym nic nie robię, tylko dalej wykorzystywałam swoje umiejętności, tą ciężką pracę, którą włożyłam w trenowanie, w inną jakby dziedzinę, tak, sztuki. I nagle szefowa nasza, przedzwoniono, są castingi do Mam Talent. Byłyśmy chyba w pierwszej edycji albo w drugiej i jakby nie przeszłyśmy dalej z castingu. I w tej trzeciej edycji poszłyśmy do teatru w Gdańsku na casting. Byłam z koleżanką, ponieważ ja robiłam duet z Anią, moją przyjaciółką, na kółku. Tam dostałyśmy 3 razy tak. Później jest ogłoszenie wyników w Warszawie. To nie jest tak, że wszyscy, którzy otrzymali pozytywne od jurorów, to tak zwane tak, przechodzą dalej do tej 40. Tylko dalej jest jakby jeszcze weryfikacja. No i w Warszawie otrzymałyśmy, że tak, że przechodzimy do odcinków półfinałowych i w każdym odcinku półfinałowym występuje 10 osób, znaczy 10 jakby uczestników, 10. I tam już wybierają telewizowie, że przychodzi jedna osoba głosami telewizów, wygrywa jakby odcinek, no i druga osoba, czy drugi uczestnik przychodzą decyzją jakby jurorów. No i myśmy z Anią miały piękny duet na linach latających jako elfy. No i wygrałyśmy ten odcinek decyzją telewizów i dostałyśmy się do finału. W finale miałyśmy trochę inny układ, już bardziej agresywny, bo na siatkach robiłyśmy na trójkącie w powietrzu. Nie wygrałyśmy, ale dało nam to też też zobaczyliśmy, jak się programy takie robi. Po drugie to dało jakąś reklamę firmie dla naszego teatru, dla którego myśmy pracowały. Potem dużo imprez charytatywnych zrobiłyśmy, bo ci uczestnicy bardzo często gdzieś jeżdżą. Jakiś tam prestiż tego został, a przygoda fajna. Taka. Fajnych ludzi poznałyśmy. Dobra, to powiedz nam teraz wszystkim, jak to się stało, że cheerleading stanął na Twojej ścieżce kariery sportowej, trenerskiej. Przypadkiem, zupełnym przypadkiem. Zostałam poproszona o zastępstwo. Najpierw na 3 miesiące, później się okazało, że trenerka moich zawodniczek, teraz już moich zawodniczek, jest w ciąży i nie będzie jej przez najbliższy rok. No i tak zostałam z dziewczynami. Przyznam się, że było to bardzo duże wyzwanie dla mnie.
ponieważ nie miałam zielonego pojęcia, co to jest cheerleading, z czym to się je, jak to się robi i w ogóle co mam zrobić. I gdyby nie zawodniczki, z którymi pracowałam wtedy, nie ich pomoc, myślę, że nie dałabym rady. One mnie jakby wprowadziły w tajniki tego sportu. Nauczyły mnie bardzo dużo pracy z zespołem, ponieważ ja jako indywidualistka, zawodniczka, później jako trener też pracowałam z indywidualistkami. To jest zupełnie inna praca niż z grupą. One dały mi szkołę życia, ale nauczyły mnie bardzo dużo, za to jestem im bardzo wdzięczna. No właśnie, jakbyś mogła właśnie trochę rozwinąć ten temat, bo cheerleading jest sportem wybitnie drużynowym, gdzie co do zasady znajdzie się miejsce dla każdego i cheerleading wspiera inne drużyny, więc jakby trochę chyba inaczej niż w świecie gimnastyki artystycznej. Bardzo, bardzo wszystko się... Bardzo inaczej? Bardzo się to wszystko różni. Gimnastyka artystyczna, oprócz indywidualistek, czyli takiej profesji jak ja, jest też zbiórówka, ale tam jest 5 zawodniczek i 6 jest zawodniczką zmienną lub rezerwową. Jeżeli ma się podstawowy skład, tak super, że nie trzeba zmieniać zawodniczek. Jak się ma więcej, 8, no to już jest bardzo fajna drużyna, ale 5 tylko występuje na planszy. Ja nigdy nie byłam w zbiórówce, bo jestem typową indywidualistką. I tak naprawdę dziewczyny, zawodniczki młode, one miały 13 lat, one mnie uczyły, jak trzeba taką drużyną zarządzać. Już teraz po tylu latach nie mam z tym problemu i wydaje mi się, że mam tak super drużyny i tak fajne dziewczyny, które są bardzo raz, że ze mną zżyte, a ja z nimi, ale umiemy już pracować ze sobą i ja wiem, na czym to polega, wiem, że trzeba każdemu dać szansę, każdy powinien w to wejść, nie ma gwiazd, nie ma indywidualizmu, ale mówię, to jest nauka, którą wyniosłam od zawodniczek. One mnie tego nauczyły. Czyli jednak trener nauka... też się uczy. Całe życie. Okej, przejdźmy dalej, czyli zaczęłaś trenować zespół, nauczyłaś się, jak się to robi, o co w tym wszystkim chodzi, wygrałaś Mistrzostwa Polski w międzyczasie i pojechałaś do Orlando reprezentować Polskę na Mistrzostwach Świata. Nie jest chyba żadnym zaskoczeniem, że zapytam o wrażenia. Takie podobne co do Igrzysk Olimpijskich. Jeżeli chodzi o... No dla mnie to były pierwsze Mistrzostwa Świata. Byliśmy wcześniej na Mistrzostwach Europy 2 razy. No ale wizyta w Stanach, w Orlando, w Disneyu. To niezapomniane wrażenie, emocje. No i myślę, że chyba dziewczyny też do dzisiaj to wspominają. Najlepiej jak mogły. No a atmosfera, bo jakby wiem, że cheerleading, tak jak mówiłyśmy, to jest sport typowo grupowy. Tam nie ma indywidualistek, tam wszyscy działamy, żeby wszystkim się super startowało, drużyny konkurujące ze sobą się dopingują mimo wszystko. W gimnastyce jak to wygląda? Jak jesteś w stanie to porównać? To znaczy tak, na planszy jest ogromna rywalizacja między zawodniczkami, ale poza planszą myśmy się przyjaźniły, bardzo się przyjaźniłyśmy, dlatego że na większość zawodów takich typu Grand Prix, Puchary Świata jeździło 12-16 zawodniczek najlepszych na świecie. Więc widziałyśmy się co 2 tygodnie razem. No tak, więc siłą rzeczy... Na przykład jeżeli ja jeździłam sama z Polski, no to tak bym siedziała przez 3 dni sama w pokoju zamknięta, więc się przyjaźniliśmy. Do dzisiejszego dnia zostały te przyjaźnie, więc i wymieniamy się jakimiś spostrzeżeniami, każda z ma rodziny, dzieci, więc mamy tutaj ze sobą kontakt, te 20 lat. Cały czas wiemy wszystko o sobie, co tam się dzieje, no ale rywalizacja jest ogromna, a w cheerleadingu ja się też tego musiałam nauczyć, że kibicuje się wszystkim, każdy każdego wspiera, jest taka zupełnie 2 różne dyscypliny i myślę, że w ogóle nie można ich porównywać. Można czerpać jedna z drugiej, ale porównanie tutaj nam nie wyjdzie porównanie. A powiedz mi jako trener, bo jesteś też nadal trenerem gimnastyki artystycznej, czy czerpiesz coś z gimnastyki? Wiadomo, że we freestyle mamy elementy z gimnastyki artystycznej, więc to wiadomo, że tutaj wszystko przychodzi z gimnastyki artystycznej, ale bardziej mi chodzi o taki klimat, takie rzeczy, które są, nieuchwytne. Czy coś się udaje przemycić? Na przykład uczyłam, teraz nie mam pod sobą zawodniczek wyczynowych już od tego roku, od września, ale uczyłam cały czas te dziewczynki, one są małe, więc
czym skorupka za młodu, żeby nie było tej rywalizacji takiej bezpośredniej. Że ona może być oczywiście na plaży, bo wiadomo, zawodnicy cheerleader też rywalizują na parkiecie, tak? To jest miejsce, w którym jest rywalizacja, rozchodzimy się i jest wszystko fajnie. Tego takiego wspierania siebie, żeby każda dla każdego była miła, żeby było fajnie, żeby nie wykluczać tylko dlatego innej osoby, że ona czegoś, nie wiem, nie potrafi. Gimnastyka artystyczna jest bardzo wymagającą dyscypliną sportu. W ogóle sporty gimnastyczne. A żeby właśnie to wykluczyć, żeby one nie odczuwały tego, że my tak dużo od nich wymagamy, więc tą taką, może nie zabawę, bo to też nie chodzi o to, że cheerleading jest zabawą, tak? Tylko no te takie fajniejsze rzeczy przemycam, tak żeby one nie wiedziały, ale żeby się dobrze z tym wszystkim czuły. Jest gdzieś można, mówię, nie można porównywać tych dyscyplin, ale można jedna od drugiej te takie najfajniejsze rzeczy pozabierać. Bo i tu jest trening, tak? Więc jakby i tu trzeba pracować i tu. Jakie są Twoje najbliższe plany związane z Twoją drużyną Galaxy Team? Na razie muszą wrócić do formy, ponieważ pandemia zrobiła co zrobiła. Nie tylko z moich zawodniczek, podejrzewam, że 99% zawodników. Kończymy jakby przygotowania takie motoryczne, siłowe, muszą wrócić do takiego swojego bycia zawodnikiem. No i Mistrzostwa Polski, kwalifikacje, no i będziemy podbijać świat, więc mam nadzieję. Także tego Ci bardzo serdecznie życzę i dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję.